Powszechnie uważa się, że protoplastą takiego offroadowego, ale jednocześnie drogowego amerykańskiego samochodu był Wrangler, Jeep Wrangler, zaprezentowany w 1986 roku. Ale to nieprawda, ponieważ znacznie wcześniej, już w 1965 roku Ford pokazał Bronco. New V8 Bronco at your Ford dealer. Takiego prawdziwego offroadera, Choice of powerful 6 or big new 200 horsepower V8 engine. ale jednocześnie auto, którym można było jeździć na co dzień po asfalcie. Bronco Roadster, built for fun. Problem polegał na tym, że z generacji na generację Bronco stawał się SUV-em. Bronco Wagon, family carry-on. Tak bardzo SUV-em, że w 1996 roku zakończono jego produkcję, a zastąpił go Explorer. Ale duch Bronco nie umarł. Co więcej, ma się naprawdę świetnie. Z martwych wstał i wygląda naprawdę zajebiście. Zabierali się do jego wskrzeszenia jak pies do jeża. W 2004 roku pokazali koncept, ale powiedzieli, że to tylko koncept. W 2015 roku jeszcze twierdzili, że absolutnie Bronco nie będzie wracał na rynek, ale w 2016 roku, czyli 20 lat dokładnie po tym, jak go ukatrupili i powiedzieli, dobra, będzie. I nie będzie zniewieściałym SUV-em, wymuskanym, pięknym, tylko będzie rasową terenówką. I dokładnie taki jest. Już samym wyglądem budzi respekt i niewiele jest dzisiaj takich samochodów, które są zrobione tak surowo. My mamy wersję Badlands, występuje on jeszcze w wersji takiej Outer Banks, takiej bardziej drogowej. Badlands jest bardziej terenowa i podobno początkowo w ogóle miała się nazywać Badass, ale okazało się, że jednak inżynierowie i styliści Forda mają jaja, księgowi też mają jaja, ale niestety tych jaj zabrakło marketingowi i PR-owi, dlatego mamy Badlandsa, a nie Badassa. Ale ten Badlands jest bardzo mocno uterenowiony do tego stopnia, że muszę wziąć kartkę, żeby Wam powiedzieć, co ma względem tej wersji bardziej drogowej. Otóż, po pierwsze, stalowe tego typu elementy. Zderzak tutaj jest cały stalowy. Zobaczcie, są nawet uchwyty do linek z prawej i z lewej strony. Ma zupełnie inne opony i felgi, bo tam mamy 18-calowe, tu są tylko 17, ale mają terenową oponę i cała średnica koła to 33 cale. Tu nie ma żadnego progu takiego, na który możecie stanąć i wejść, ale za to jest specjalna wzmacniająca stalowa belka. Oczywiście to wszystko jest proszkowo malowane, żeby nie rdzewiało. Nakładki plastikowe na nadkola, które dodatkowo go jeszcze lekko poszerzają. To wiadomo też stalowe? Nie, to jest plastikowa nakładka, ale to mamy stalowe. Kolejne uchwyty też do linek, żeby ktoś Was w razie czego mógł wyciągnąć z tarapatów. Ale jest znacznie więcej takich rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Na przykład mamy stały układ napędu na wszystkie koła z elektromechaniczną skrzynią rozdzielczą. Zawieszenie HOS 2 High Performance Off-Road Stability Suspension z amortyzatorami Bilsteina z funkcją wykrywania położenia. Co to znaczy amortyzator z funkcją wykrywania położenia? O, ja jestem w Łodzi, muszę włączyć tryb komfortowy, żeby te dziury ominąć. No. Ale przedni stabilizator przechyłów z funkcją rozłączania. Stalowe płyty ochronne pod podwoziem. O, tego nie widziałem. Tam z przodu, tu jakieś, rzeczywiście tego trochę jest. No, z każdej strony faktycznie płyty. Się zgadza się. Blokada przedniego mechanizmu różnicowego, blokada tylnego mechanizmu różnicowego, wyższe przełożenie przekładni głównej 4,46 zamiast 3,73. O felgach już mówiłem. W cholerę tych terenowych gratów, które mają powodować, że rzeczywiście będzie kozakiem w terenie. Co więcej, nawet parametry takie typowe, na przykład kąt natarcia 41 stopni, kąt zejścia 33 stopnie, dzięki temu króciutkiemu zwisowi, zobaczcie jak on jest króciutki, a przedni jest jeszcze krótszy, stąd mamy te 41 stopni aż. Kąt rampowy, czyli ten tutaj pomiędzy osiami 24 stopnie, to są wszystko parametry lepsze niż w Jeepie Wranglerze. Lepszy jest też prześwit, bo tu 261 mm i głębokość brodzenia 80 cm. W tym lepszy jest chyba wyłącznie nowy Defender, który ma, jeżeli dobrze pamiętam, 90 cm. Co więcej, dostajecie tutaj jeszcze jedną rzecz, której nie dostaniecie na przykład w nowym Land Cruiserze,
który niedaleko wjedzie na rynek. Dostajecie prawilną V6. O ile w Stanach jest ten motor dostępny z motorami 2.3 EcoBoost i właśnie tym motorem, który za chwilę Wam pokażę, to w Europie jest dostępny wyłącznie z tym większym motorem. V6, 2,7 litra pojemności, podwójnie doładowany, dzięki czemu ma 335 koni mechanicznych i prawie 600 Nm momentu obrotowego. Oczywiście pożenione to wszystko z 10-stopniową skrzynią automatyczną Forda. Nie ma tutaj żadnego układu miękkiej hybrydy. Tutaj moc po prostu bierze się ze silnika spalinowego, benzynowego, a nie jakiegoś diesla. W Stanach tych wersji dostępnych tego auta jest znacznie więcej. 7 czy 8. Jest nawet krótka, jest nawet Raptor. Są takie uboższe, takie stricte terenowe, gdzie nie macie nawet wyposażenia komfortowego w środku, tylko mają jedno zadanie tak polegające na tym, że mają sobie świetnie radzić w terenie. To, czym też Ford jeszcze się chwali, to to, że auto już zostało przygotowane do tego, żeby akcesoria mu domontować. Jest podpięta instalacja elektryczna i zobaczcie, na przykład macie takie napisy tu, Accessory Ready. Tutaj macie napisane Max Load 1150 lbs, a to po to, że tutaj robicie sobie taki bagażniczek, na którym coś na przykład wozicie. Takie napisy są nawet tutaj, Accessory Ready, bo możecie sobie tutaj zainstalować dodatkowe oświetlenie. Podobnie jest tutaj z tym. Lusterka są przymocowane do nadwozia, a nie do drzwi. O, zobaczcie. Prawie dostaje lusterko drzwiami, jak się je otwiera, a to dlatego, że drzwi się demontuje. Można sobie wszystkie 4 drzwi zdemontować, można zdemontować sobie panele z dachu i dostajemy takie auto, jakie już pewnie widzieliście w przypadku Wranglera nieraz, takie buggy bardziej. I żeby wtedy zachowało sztywność konstrukcji, jak te wszystkie panele się pozdejmuje, to tutaj ma jedno wzmocnienie, tutaj ma dodatkowe, w bagażniku, też pokażę Wam od strony bagażnika, potem taką klatkę, można powiedzieć, dzięki której zachowuje sztywność. I o ile w przeszłości każda generacja Bronco, tak jak mówiliśmy, była bardziej wymuskana, bardziej w kierunku SUV-a, to tutaj mamy nawiązania do pierwszej generacji, to jest 6, a do pierwszej nawiązują choćby okrągłe reflektory i jeszcze nawet dokładnie z takim poziomym kierunkowskazem. Cały kształt budy nawiązuje do pierwszego Bronco, a nawet te reflektory pionowe z tyłu. Natomiast jest dużo większy niż pierwsze Bronco, ponieważ pierwsze Bronco było tylko dwudrzwiowe nadwozie, miało i krótki rozstaw osi. Tutaj mamy 4,80 m samochodu, prawie 2 metry szerokości bez lusterek, bo z lusterkami one tak daleko sięgają, że to jest ponad 2,20 m, a na wysokość wersja Badass to ma 1,96 m, czyli o centymetr więcej niż ja przez te relingi. Bagażnik. 562 litry albo 800 do samego dachu, jak go zapakujecie, i wygląda w ten sposób. W wersji, tutaj to mamy, czy tutaj tego nie mamy? Nie, tutaj tego nie mamy, natomiast w wersji Outer Banks macie tutaj jeszcze taką wysuwaną szufladkę, można tak powiedzieć, szufladkę, nie szufladkę, półkę bardziej, i wytrzymuje obciążenie do 140 albo 150 kg. Możecie sobie na przykład na niej usiąść albo trzymać jakieś graty. Tutaj takiej w Badassie takiej nie ma. Ale jest za to schowek pod podłogą, gdzie się mieści parę różnych gratów. O, ciekaw jestem, jak z tym prześwitem w ogóle ktoś go podniesie na takim standardowym podnośniczku, na takiej żebeczce. I co w bagażniku? O, to miałem Wam pokazać, bo to są dokładnie te elementy konstrukcyjne, które mają odpowiadać za sztywność całej budy. Tutaj są nawet domontowane do nich głośniczki i te głośniczki w razie potrzeby, jakbyście jeździli w błocie, nie chcieli ich ubrudzić, to możecie sobie zdemontować. I to, co najbardziej interesuje mnie w takich samochodach, to czy są cywilizowane w codziennym użytku, czy jednak Was wymęczą. Jak testowaliśmy Wranglera, tutaj możecie sobie obejrzeć jego test, to było 3 lata temu, to powiedzieliśmy, że tak, jest kozacki, wspaniały, amerykański style, rewelacyjny w terenie, natomiast niestety cholernie męczący i nie nadający się do jazdy codziennej. No to wio, koniku! No nie ma tutaj problemu z załadowaniem tego bagażnika walizami, żadnego, najmniejszego, szczerze mówiąc. Jeszcze 2 tutaj by spokojnie weszły na górę. Jedna, zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Cyk. No i to jest prawdziwe 562 litry. Nic nie oszukane, nic nie ściemnione. Natomiast musicie pamiętać, że tak nie możecie, bo nie zamkniecie. Czyli najpierw za każdym razem trzeba... O, tak też nie, muszą być na maksa otworzone. O, dopiero wtedy i dopiero wtedy. Tak. A teraz tył.
Jaka dziwna krateczka. I też ją można attach. No, strap. A, tu można sobie te lineczki na przykład jakieś przyczepić i do nich jakieś przedmioty. Sprytne, bardzo sprytne. No, z miejscem z tyłu nie jest najgorzej, jak na rasową terenówkę. Może nie jest super dużo miejsca jakoś tutaj na kolana w tym miejscu, ale stopy mogę sobie włożyć pod fotel. Nad głową mam wygodnie, natomiast jest bardzo pionowa pozycja tutaj siedzenia. Nie mogę w żaden sposób sobie pochylić oparcia, a szkoda, bo miejsce tam jest na to, żeby tutaj jakieś pochylanie zrobić. Jeszcze sprawdzam i się upewniam, ale nie ma takiej możliwości niestety. Jedyne co, to widzę, można ją jeszcze bardziej pionowo wziąć, ale w taką pozycję jak teraz, w tym momencie. Więc niewielki zakres regulacji. Podłokietnik jest, ma 2 uchwyty na kubek, ale otwarte, więc mało wygodne rozwiązanie. Kanapa składa się w proporcjach 40-60. Są isofiksy? Są, tylko tak schowane tutaj głęboko. No i teraz poruszmy w tym miejscu temat jakości wykonania. A może nie tyle jakości, co materiałów, jakich do tego użyto. To jest miękkie i to jest miękkie, ale cała reszta to jest plastik. Nawet nie ma tradycyjnej kieszeni tutaj w drzwiach, tylko jest taka siateczka. I tego plastiku w tym samochodzie jest bardzo dużo. On jest generalnie cały zrobiony z plastiku, ale taki urok i taka uroda takich samochodów. Wszystko, każdy element tutaj to jest po prostu plastik. Gdzie nie stukniecie, gdzie nie pukniecie, to plastik fantastik, tylko to miękkie i to absolutnie wszystko, co jest miękkiego, może jeszcze poza fotelem. To jest gumowe. Ale i tak moim zdaniem jest lepiej, jeżeli chodzi o jakość, niż na przykład we Wranglerze i jest to mniej toporne, takie bardziej cywilizowane mi się wydaje, ale z drugiej strony na przykład w nowym Land Roverze Defenderze jest dużo lepiej. Te materiały są znacznie lepsze. I nie mówiłbym tego, gdyby nie to, że ten samochód można mieć za podobne pieniądze jak Defendera. To znaczy Defendera za podobne jak to, bo kosztuje 440 000 złotych w tej wersji Badlands. Natomiast wyposażenie już naprawdę jest więcej niż przyzwoite. Dostajecie ten wielki ekran, który ma już system Ford Sync 4 czwartej generacji, więc tutaj wszystko powinno działać jak należy. O, tutaj, o, tu, a nie, to można sobie w ogóle zmniejszyć, i wtedy mieć tutaj z boczku te aplikacje tutaj, tu ustawienia, więc tego wszystkiego tutaj naprawdę jest sporo. Zegary są takie w połowie cyfrowe, tak można powiedzieć, bo jest tak jakby duży 8-calowy ekran, tutaj wyświetlający Wam dane, ale jest też prędkościomierz, który jest klasyczny. Klimatyzacja oczywiście dwustrefowa, grzane fotele, grzana kierownica, ładowarka indukcyjna, która jest tutaj w tym miejscu, USB i USB-C. Komplet systemu wsparcia kierowcy. Tutaj jest kolejne USB, i też zwykłe i USB-C, żebyście jakieś akcesoria mogli podłączyć, a akcesoriami tymi zewnętrznymi steruje się tymi przyciskami jak w samolocie. Tak jak mówiłem, wszystkie wiązki są wyprowadzone i w tych punktach, które są zaznaczone, które Wam pokazywałem, możecie sobie zainstalować choćby jakieś właśnie dodatkowe oświetlenie, albo pewnie nawet wyciągarkę. Trybami terenowymi steruje się nie tylko tutaj, to się normalnie przyciska, przekręca, ale też są tutaj niektóre funkcje w tym panelu. To jest ogumowane, jakbyście na przykład jechali w deszczu i mieli zdemontowane panele. Tutaj zobaczcie, jak śmiesznie ukryto sterowanie szybami w tym miejscu i lusterkami. Nawet odwrotnie jest napisane L i R, czyli lewe i prawe. I też jest to ogumowane, żeby tam nie wciekała woda. Te panele są fajne o tyle, że są od środka wyłożone taką dosyć grubą tkaniną, dosyć grubym filcem. Dzięki temu ma być ciszej w kabinie. Ciekawe zresztą, czy to naprawdę szybko da się zdjąć. Raz, dwa, trzy, cztery i co? I to już? O matko, to faktycznie raz, dwa schodzi. A, tylko teraz jeszcze przeszkadza mi tam ten reling dachowy, żeby to wyjąć całkowicie. Nie ma mowy, kurna, dzisiaj jest ile? Śnieg leży, 0 stopni, nie zdejmuję. Oczywiście nie dlatego, że ja się boję, ja to okej, ale silny siedzi z tyłu i ja nie chcę, żeby mi się najlepszy operator i montażysta pochorował, popsuł. Kto, ja? Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji. O, jest, teraz. To co? Wio! I we Wranglerze, i w tym aucie uwielbiam to uczucie siedzenia za kierownicą. Tę szeroką maskę, to uczucie, że nie mieścicie się na swoim pasie ruchu.
jest po prostu wielki, mimo że ma 4,80. Nie jest kolos, bez problemu wszedł do garażu. Znacznie większy jest na przykład taki Ranger Raptor, którego testowaliśmy. Ale tutaj jakoś przez tą szeroką maskę, te uchwyty do mocowania dodatkowych akcesoriów, przez tego typu rzeczy on się wydaje po prostu monstrualny. Tu nie widzę środkowej linii oddzielającej pasy ruchu, tutaj nie widzę krawężnika. Zajebiście, cudowne uczucie, naprawdę. Natomiast jedno trzeba też powiedzieć sobie uczciwie, we wnętrzu, mimo że jest tyle tego całego plastiku, to on jest mniej siermiężny, mniej toporny niż na przykład Wrangler. Jest taki przyjemniejszy, się wydaje. No to zobaczymy teraz, jak to jego zawieszenie rozpoznające, co ono rozpoznaje, jak to mówiłem? Położenie, tak? No, powiem Wam, że samochody na 22-calowych felgach są tutaj bardziej komfortowe niż on. No nie? Jedzie tutaj jak piłeczka kauczukowa. O, tu se pan postawił samochód jeden z drugim. Czujecie każdą dziurę. Ale to świadczy też o tym, że sztywność nadwozia tutaj musi być naprawdę, kurde, niezła. Natomiast mimo tego balona nałożonego na 17-calową felgę, no to czuć, słuchajcie, że to jest... To tak, tu turkoce i puka i stuka. To tak. Ale też tak bez przesady głośno. Natomiast to, co naprawdę jest tutaj fajnego, to jak dodajecie tego gazu, i on z automatu, ta benzyna zaczyna przyspieszać. Jest bardzo spontaniczna, ma podwójne turbo. Co prawda zakres taki użyteczny maksymalnego momentu obrotowego jest bardzo krótki, bo chyba od 300 do 3200. To jednak on tutaj dajecie mu gaz, a on zaczyna od razu jechać. Żaden mild hybrid, żadne jakieś... Jeepa ostatnio testowaliśmy. Jeepa Grand Cherokee, który już miał 4-cylindrowy motor. Tutaj możecie sobie obejrzeć ten materiał. I to był koszmar. I jak on brzmiał, jak sobie pomyśleliście o tej motoryzacji amerykańskiej, o tej legendzie Jeepa, i tam była po prostu kaszana. A tutaj okazuje się, że można do Europy... No tak! Dokładnie tak powinien jeździć amerykański samochód, no. A teraz sprawdzamy, czy on się nadaje do normalnej, cywilizowanej jeździe po drodze. Bo to, co też zawsze zarzucałem tym samochodom pokroju Wranglera, w zasadzie tylko Wranglerowi, bo samochodów pokroju Wranglera nie ma. No można się sprzeczać, czy nowy Defender jest, albo czy stary Defender był. Nie, nowy Defender już jest zdecydowanie bardziej samochodem luksusowym niż samochodem terenowym. Niemniej do jazdy w terenie też się nadaje, co udowodniliśmy. Natomiast w zasadzie z takich surowych terenówek, surowych w rozumieniu i wykonania, wykończenia, i tej właśnie siermiężności, i możliwości jazdy w terenie, no to zostały dwa takie samochody. To jest właśnie Wrangler i to jest właśnie Bronco. Dlatego do nich tutaj cały czas dwóch nawiązuję. No więc to, co zarzucałem Wranglerowi, to była ta okropna siermiężność w jeździe. Tym samochodem się po prostu nieprzyjemnie jeździło w takich warunkach drogowych. A już przy wyższych prędkościach to on się kompletnie do tego nie nadawał. Pływał, był głośny, był męczący. Po prostu nie sprawiało to żadnej frajdy, żadnej radości. Jak jest w przypadku Bronco? Nie jest idealnie, ale jest lepiej niż we Wranglerze. Już przy tych niskich prędkościach, teraz jedziemy 70 na godzinę, słychać na przykład, że jest po prostu zwyczajnie głośno. Wszystkie te panele tutaj, owszem, są wywiążone taką tkaniną, ale nie izolują od hałasów z zewnątrz. Wjeżdżacie w zakręt i kurna, tu już jest, już jest podsterownie. To jest tak na mokrym, tak jak teraz, to tak do 30 na godzinę. Nie, ale to śliska, to nie jest zimówka, to jest opona terenowa, nieprzystosowana do takich warunków, 0 stopni panuje na zewnątrz. Za to, na przykład, jak wjedziecie na taki krawężnik, na wysepkę, to w ogóle nie musicie się tym przejmować. W każdym innym aucie, normalnym, po najechaniu na taki krawężnik, nawet SUV-ie, który ma, nie wiem, 20-calową felgę, to byście mieli do roboty. Oponę, felgę, prawdopodobnie półoś, piastę, łożysko, jakieś elementy w wahaczu, skrzywiony amortyzator, a to auto po prostu nic sobie z tego nie robi. Dla niego to jest taka wysepka z krawężnikami, to jego jest to taka naturalna przeszkoda. 90 na godzinę, czyli taka typowa prędkość na bocznych drogach w Polsce. No i jest głośno. I to jest coś, co naprawdę rzuca się w uszy i to bardzo. Jeżeli chodzi o prowadzenie, to jest jeszcze neutralnie. Nie macie takiej
pewności tego, co dzieje się z tymi przednimi kołami. Jest gdzieś tam taka jakaś nuteczka niepewności, czy na pewno nie wchodzicie za szybko na przykład w zakręt, bo nie bardzo wiecie, co z tymi przednimi kołami tam się dzieje. Już przy tej prędkości, jak tak ruszacie kierownicą, to z nadwoziem nic się nie dzieje w ogóle. Tak ten układ kierowniczy jest skonstruowany, takie ma opóźnienie, tak jest gumowaty. No i powiecie, no tak, ale przecież to auto nie zostało do tego stworzone i nie narzekaj na takie rzeczy. No ale na przykład w takim Rangerze Raptorze jest to zrobione dużo lepiej. Tam byliśmy wręcz zaskoczeni i zachwyceni tym, jak on neutralnie się prowadzi w takich warunkach drogowych i to przy wyższych prędkościach. I nie sposób tutaj nie nawiązać do tego Rangera Raptora, ponieważ po pierwsze jest tańszy, po drugie jest większy, po trzecie też ma silnik benzynowy, chyba nawet ciut lepsze osiągi niż to auto, no też ma zawieszenie tylko tam Foxa, też ma tryb Bacha, no i sprawia wrażenie lepiej wykonanego w środku, bo tam jest więcej tych miękkich, przyjemnych materiałów, a bardziej cywilizowanie, bardziej drogowo też jeździ, a przecież w terenie absolutnie nie można odmówić mu umiejętności. Dobra, to teraz co muszę zrobić? Kurna, jadę 90, a się czuję, jakbym jechał już 120. Reset komputera pokładowego. Przyspieszamy do 120. Oj, oj, oj. To już jest 120. Oj, oj, oj. No i teraz 2 ręce na kierownicę. Obowiązkowo. I trzeba głośniej mówić. Zdecydowanie. No nie jest to, powiem Wam, samochód do komfortowego pokonywania dużych odległości. Jakbym jechał nim na przykład do takiej Chorwacji, to najzwyczajniej w świecie bym się umęczył. Gdzie tam, kurna? Do Łodzi bym jechał i bym się umęczył. Naprawdę. Tu po prostu wszystko szumi. Tu już radio w tym momencie przy 120 na godzinę nie ma absolutnie racji bytu. Jezus, wszystko mamy tu pozamykane na pewno? Już nawet nie chodzi o ten hałas, tylko chodzi właśnie o ten brak poczucia takiej pewności i bezpieczeństwa w kierowaniu nim. Ten gumowaty układ kierowniczy, ten wielki balon naciągnięty na te felgi powodują, że nie wiecie, co dzieje się z przednimi kołami i nie wiecie, co za chwilę zrobi samochód, a jeżeli to zrobi, to prawdopodobnie nie wyjdziecie z opresji. Takie macie brak poczucia bezpieczeństwa w kierowaniu nim przy wyższych prędkościach. Jeszcze mniej bezpiecznie i pewnie czuje się mój księgowy, jak potem patrzy na rachunek za paliwo. Bo 120 to nie jest spektakularna prędkość, a tutaj mamy w tym momencie 13,8 litra. I to wskazanie rzadko będzie niższe. No może jak ten większy dystans przejedziecie, no to koło 13 będzie palił, albo w trochę lepszych warunkach. Natomiast częściej zdecydowanie to wskazanie komputera będzie pokazywało 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, a nawet 22 litry. No, o właśnie. I teraz na przykład tu zawsze 70, 80 się wchodzi bez problemu w tego ślimaka, a tym autem 50 i nie więcej. To teraz sprawdźmy, jak to jest u niego z tymi osiągami. 335 koni i dokładnie 563 Nm, ale spora masa, 2 tony 350 kg. Więcej niż w tej wersji drogowej Bronco, no bo waży Stance, tak jak wspominaliśmy, 120 kg więcej. Ta większa masa plus inna opona plus gorsza aerodynamika powodują, że jest wolniejszy od Outer Banksa. Wolniejszy o pół sekundy w przyspieszeniu do setki, co nie oznacza wcale, że wolny, bo według Forda robi setę w 7,2 sekundy. Wszyscy bikiniarze chodzili w kolorowych skarpetkach. Mówi się, że No na początku to taka zadyszka troszkę, ale żwawo idzie. Pięknie zmienia biegi ta skrzynia. Jak szybciutko, jak sprawnie. Ja. Mówiłem 7,2? A proszę, już pierwszy wynik jaki mamy to 7,46. Zajebiście. To jeszcze jedna próba. A może teraz w trybie Bacha? Czy tam Baja? Nigdy nie wiem, jak to się wymawia. O kurde! We dwóch na pokładzie 7,11.
Brawo Bronco, brawo Ford. Zdecydowanie na plus. I brzmienie tego silnika, i jakość pracy skrzyni biegów zmienia te przełożenia po prostu niezauważalnie. No i same osiągi również zaskakujące, bo 7 sekund na taką lorę, która waży prawie 2,5 tony, to jest bardzo dobry wynik. No dobra, to który tutaj zastosować z tych trybów 7? No chyba bardziej błoto dzisiaj niż piasek. To weźmy sobie Mud and Ruts. Dobra, o, zobaczcie, przełącza się sam na 4x4, rozłączył stabilizator i informuje, że stabilizator z powrotem zostanie włączony po przekroczeniu 32 na godzinę. Ale, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to jest dobry tryb, bo to bardziej taki Bacha chyba, nie? To będziemy szybciej jechali. Mat to pewnie, żeby wyjechać na przykład z jakiegoś błota. Jak wejdziemy w Baja Bonga, to co zrobił? Off-road use only. No to akurat jesteśmy w off-road use only. Silny gotowy? Nie. Wiedziałem. O Ten tryb uwielbiam. Już go kochałem w Raptorze, a tu jest jeszcze fajniejszy. To jest coś nieprawdopodobnego, jak on tutaj miękko wszystko wybiera. To jest niesamowite, że jak jedziemy po tych płytach, po zwykłej drodze, to czujemy niedoskonałości tego zawieszenia. A jak tylko wjeżdża Ford, czy Ranger Raptor, czy ten wariat w teren, to wszystko się zmienia. Po prostu to jest inna bajka kompletnie. No teraz to, co on tutaj pokazał na tym krótkim odcinku drogi, wow! A teraz sprawdzimy ten tryb zawracania, czyli cyk, już jest włączony i wtedy tylko o. I o 40% zmniejsza się, zobaczcie, zawrócił w miejscu. Ja pierdzielę, a teraz więcej, on do 20 na godzinę działa. No zobaczcie, on zawraca, prawie driftuje, ale zawraca w miejscu, bo SP ciągle czuwa. No jest niesamowity w tym, co robi i ten silnik teraz też, jak on się wkręca tak na te wysokie obroty, no jest po prostu cudo. Ósemeczki se można kręcić. Czujecie? Samochodem stworzonym do offroadu. I to jest właśnie niesamowite w tym aucie. Najbardziej. Czyli kąty najazdu 41 stopni, zejścia 33 stopni, ten gigantyczny prześwit. To wszystko powoduje, że możecie w ogóle podjeżdżacie pod takie górki, pod które ja naprawdę tutaj podjeżdżałem różnymi terenowymi autami i się cykałem, to tutaj po prostu jadę, byk, cyk, bo wiem, że niczego nie uszkodzę z przodu. A nawet gdybym o coś nagle miał otrzeć, to mam stalowe zderzaki z przodu i z tyłu. Płyty stalowe w podwoziu. On po prostu został seryjnie przystosowany do tego, żeby tak jeździć. I o ile większość samochodów musicie sobie przerabiać, żeby móc tak jeździć we własnym zakresie, to tutaj dostajecie auto, które zostało w fabryce Forda doposażone tak jak powinno, ma gwarancję na to wszystko, po prostu się nie pier... w tańcu. I za to uwielbiam ostatnie Fordy. Za Mustanga, który ciągle ma V8. Za Raptora Rangera, którego nam dali z V6. Za ten samochód. Po prostu, tak jak mówię, mają w przeciwieństwie do innych marek na te wszystkie ekologiczne obostrzenia. No to jeszcze na koniec tutaj podjedziemy do pana Silnego Siliniewicza. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Przedstawiam panu Bronco. Zajebiste auto terenowe i niestety auto w jeździe drogowej. Super samochód, jeżeli chcecie go sobie kupić i 50 km do pracy dojeżdżać i z powrotem. Na dłuższe trasy się nie nadaje, bo jest za głośny i fatalnie się prowadzi. Natomiast jeżeli chodzi o oryginalność tego, o tą V6, o osiągi, o możliwości terenowe, jest po prostu samochodem absolutnie cudownym. Jako całość go uwielbiam, kupuję, tak, ale trzeba mieć jeszcze drugie auto, żebyście mogli sobie cyknąć komfortowo, cicho, bezpiecznie i tanio, ze względu na zużycie paliwa do na przykład Chorwacji, albo nawet nad Polskie Morze, albo na Mazury, albo gdziekolwiek. Natomiast jeżeli lubicie przygody, to jeszcze namiocik na dach, pod pachę jakiegoś kompana i się dobrze bawicie. Cena
Tak, 440 000 złotych to jest dużo. W Stanach kosztuje 70 000, ale zanim przypłynie do Polski, zanim go odbierzecie, to jeszcze cło, jeszcze VAT, jeszcze akcyza prawie 20% i stąd bierze się ta polska cena. Więc to nie jest tak, że Ford rżnie Europejczyków w sami wiecie co, na hajs, tylko to niestety politycy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.